Nazywam się Aleksandra Zgrundo. Pracuję jako adiunkt w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem biologiem morza i na co dzień zajmuję się badaniem glonów morskich. Glony są to organizmy roślinne zamieszkujące wodę. To jest bardzo ważne właśnie, żeby pamiętać, że glony to są organizmy wodne. To, co jest dla nich charakterystyczne i również wspólne dla roślin, to właśnie to, że prowadzą fotosyntezę. Co oznacza, że tak naprawdę wykorzystują dwutlenek węgla, energię świetlną i związki znajdujące się w wodzie do tworzenia tlenu i biomasy swojego ciała. Glony są organizmami, które występują we wszelkich środowiskach, gdzie jest chociaż nieco wilgoci. Czyli można je spotkać nie tylko w rzekach, jeziorach czy morzach, ale również na wilgotnym kamieniu, wilgotnej skale, czy nawet na parapecie okiennym. Glony są bardzo zróżnicowaną grupą pod względem wielkości. Najmniejsze mają mikroskopijnej wielkości rozmiary i tylko za pomocą mikroskopu możemy je zaobserwować. Natomiast te największe dochodzą nawet do 60 metrów długości i tworzą bardzo imponujące podwodne lasy. Wodorosty możemy spotkać maksymalnie na głębokości około 260 metrów. Jest to możliwe, ponieważ w toku ewolucji wytworzyły specjalne przystosowania, a mianowicie odpowiednie barwniki, które umożliwiają im fotosyntezę. Ze względu na zawartość barwników wyróżniamy zielenice, brunatnice i krasnorosty. Zielenice występują najpłycej i można je łatwo zaobserwować na każdym zwykłym spacerze brzegiem morza. Głębiej możemy znaleźć brunatnice, które posiadają specyficzny barwnik fukoksantynę. Najgłębiej znajdują się krasnorosty, które posiadają fikoerytrynę lub fikocyjaninę. Glony są tym, czym rośliny w lesie tropikalnym. Redukują dwutlenek węgla, produkują tlen i stanowią pożywienie dla wielu gatunków zwierząt. Tomasz Kulikowski, pracuję w Zakładzie Ekonomiki Rybackiej Morskiego Instytutu Rybackiego, gdzie specjalizuję się w zagadnieniach akwakultury, czyli hodowli zwierząt i roślin wodnych. Ważną częścią ekosystemu morskiego jest roślinność, zarówno trawy morskie, jak i wielokomórkowe glony, które nazywamy wodorostami. Barwa wodorostów zależna jest od miejsca ich występowania. Bliżej powierzchni wody rosną zielenice, takie jak taśma morska. Nieco głębiej mamy do czynienia z brunatnicami, w Morzu Bałtyckim jest to morszczyn. Najgłębiej, tam gdzie dociera mniej światła, rosną krasnorosty, takie jak bałtycki widlik. Wodorosty, podobnie jak inne rośliny, odżywiają się za pomocą fotosyntezy. Pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen. Aby rosnąć, wykorzystują też substancje odżywcze, których w Morzu Bałtyckim mamy nadmiar. Dzięki usuwaniu substancji odżywczych zmniejszają ryzyko tak niekorzystnych dla nas, dla naszych kąpieli, zakwitów morskich latem. Wodorosty są na całym świecie cennym surowcem wykorzystywanym do produkcji żywności, kosmetyków, a nawet leków. Morszczyn bałtycki zawiera niezwykle cenną substancję, która pozwala leczyć choroby oczu. Natomiast widlik, występujący głównie w pobliskiej Estonii, pozwala na produkcję galaretek spożywczych, a także czerwonego barwnika, który używany jest do produkcji szminek. Są miejsca na Ziemi, gdzie produkuje się i spożywa bardzo smaczne przekąski, także przekąski dla dzieci. Mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy będziemy takie przekąski produkować również z wodorostów bałtyckich, zechcecie je spróbować.